połowie czerwca bieżącego roku doszło do bezprecedensowej wymiany ataków pomiędzy Izraelem a Iranem. Według przekazów izraelskich służb, wczesnym rankiem przeprowadzono rozległe uderzenia na irańskie instalacje związane z programem nuklearnym oraz kluczową infrastrukturę wojskową, co miało być działaniem prewencyjnym zapobiegającym dalszemu rozwijaniu zdolności nuklearnych Iranu. Iran z kolei odpowiedział ostrzałem setek pocisków balistycznych i dronów w kierunku izraelskich miast, co spotkało się z aktywną obroną powietrzną Izraela, ograniczając liczbę ofiar cywilnych, choć wywołało panikę i zniszczenia w infrastrukturze krytycznej. Taka bezpośrednia konfrontacja to najpoważniejszy punkt dotychczasowej eskalacji, sięgający wieloletnich wzajemnych ataków głównie na proksy lub incydentów w cieśninach. Konflikt izraelsko-irański ma głębokie i wielowymiarowe źródła. W warunkach długotrwałej wrogości znaczenie ma także motyw religijny i ideologiczny. W narracji irańskiej Izrael jest regionalnym zdrajcą i zagrożeniem dla muzułmańskiego świata, zaś w izraelskiej Iran postrzegany jest jako główne długofalowe zagrożenie istnienia państwa żydowskiego, zwłaszcza w perspektywie potencjalnych zdolności nuklearnych Teheranu. Te elementy ideologii wzmacniają wzajemną nieufność i motywację do twardych działań. Jednakże w ciągu ostatnich lat obie strony przede wszystkim manewrowały w strefie działań pośrednich i retoryki gróźb, starając się nie przekroczyć granicy pełnoskalowego konfliktu bezpośredniego. Dotąd wymiana uderzeń była ograniczana przez obustronne kalkulacje. Izrael unikał zbyt głębokich ataków na irańskie terytorium, a Iran starał się reagować za pośrednictwem proksy czy ograniczonymi ostrzałami, aby nie sprowokować zdecydowanej odpowiedzi prowadzącej do wojny totalnej. Obecna faza to jednak pierwszy od lat moment, kiedy dochodzi do bezpośrednich, masowych uderzeń na instalacje wewnątrz Iranu i wzajemnych nalotów czy ostrzałów z użyciem setek pocisków balistycznych. Izrael dysponuje zaawansowanymi systemami obrony powietrznej Iron Dome, David's Sling, Arrow, które, choć nie gwarantują pełnej ochrony, utrudniają Iranowi zadanie masowych strat w ludności czy infrastrukturze kluczowej. Z drugiej strony Iran posiada znaczący arsenał rakiet balistycznych o zróżnicowanym zasięgu, co stwarza ryzyko uszkodzeń izraelskiej infrastruktury i ofiar, ale nie gwarantuje całkowitego zniszczenia. Obie strony zdają sobie sprawę, że dalsze eskalowanie może prowadzić do niekontrolowanej spirali, w której straty po obu stronach i w regionie będą ogromne. Nieformalnym czynnikiem odstraszającym jest również niejasność dotycząca jądrowego wymiaru. Izrael jest powszechnie uważany za państwo ze zdolnością nuklearną, choć niejawnie, a Iran forsuje program nuklearny. Otwarte starcie mogłoby prowadzić do decyzji o rozbudowie arsenałów ograniczonych lub nawet użyciu w najgorszym scenariuszu. Ryzyko takiej katastrofy odstrasza przywódców mimo napiętej retoryki. Zaangażowanie i stanowisko Stanów Zjednoczonych. Do tej pory USA wspierały Izrael zarówno militarnie, jak i dyplomatycznie, ale oficjalnie starały się powstrzymać Izrael od zbyt dużych uderzeń, by unikać otwartego konfliktu z Iranem, który mógłby wciągnąć Stany Zjednoczone w bezpośrednią wojnę. Obecnie, choć Waszyngton wyraził zrozumienie dla izraelskiej samoobrony, w niektórych komunikatach widać zaniepokojenie ryzykiem rozszerzenia konfliktu na USA lub sojuszników w regionie. Z drugiej strony Iran może liczyć na wsparcie części sojuszników Rosja, Chiny, pewne państwa regionalne, ale bez bezpośredniego militarnego zaangażowania mocarstw ograniczone jest prawdopodobieństwo otwartego poparcia. USA z kolei stara się uniknąć bezpośredniej konfrontacji, ale jednocześnie jasno sygnalizuje, że w razie zagrożenia instalacji amerykańskich lub sojuszników, np. Arabii Saudyjskiej, może interweniować. Ta niepewność działa jako hamulec. Izrael musi kalkulować ryzyko wciągnięcia USA w wojnę, a Iran ryzyko konfliktu z amerykańską potęgą. Iran boryka się z problemami gospodarczymi, protestami społecznymi i ograniczonymi zasobami, co zmniejsza gotowość reżimu do otwartej, długotrwałej wojny konwencjonalnej. Wysoki koszt militarnej konfrontacji może pogłębić niezadowolenie wewnętrzne, osłabić reżim i pogorszyć warunki życia obywateli. Z tego powodu, mimo silnej retoryki, przywódcy irańscy mogą unikać pełnoskalowego konfliktu, koncentrując się raczej na działaniach lokalnych lub asymetrycznych. Jednocześnie presja twardogłowych frakcji może prowadzić do eskalujących działań pokazowych, ale raczej w formie ograniczonych uderzeń rakietowych czy wsparcia dla proxy niż formalnej wojny. Społeczność międzynarodowa, w tym ONZ, Unia Europejska, a także państwa arabskie, wzywają do powściągliwości i mediacji. Widać szybką reakcję. Zwoływanie Rady Bezpieczeństwa ONZ,
a także aktywność państw zainteresowanych stabilnością regionu Egipt, Arabia Saudyjska, Turcja, które mogą pośredniczyć w deeskalacji. Rozważmy więc możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Obie strony mogą kontynuować serię ograniczonych ataków i retorsji, utrzymując eskalację na poziomie takich wymian rakietowo-lotniczych, które jednak nie przekształcą się w wojnę lądową. Ten wariant już obserwujemy. Masowe ataki rakietowe i dronowe Iranu, odpowiadane precyzyjnymi izraelskimi nalotami na cele w Iranie, ale bez inwazji lądowej. Wysiłki dyplomatyczne i presja sojuszników mogą doprowadzić do czasowego rozejmu lub wyciszenia na tym poziomie. Ten scenariusz wiąże się z ryzykiem błędnej oceny. Jeden z przypadkowych incydentów, np. przypadkowe trafienie cywilów, może wywołać większą odpowiedź, ale wciąż istnieje duża motywacja, by unikać ogólnego starcia. Iran może również zwiększyć wsparcie dla Hezbollah w Libanie, milicji w Iraku czy Huti w Jemenie, co może prowadzić do otwartych konfrontacji w innych miejscach i zmusić Izrael lub USA do interwencji w różnych teatrach. Podobnie Izrael mógłby rozszerzyć działania uderzeniowe na te struktury proirańskie. Taka rozproszona wojna zastępcza jest groźna, bo może stopniowo pochłonąć większe zasoby i wywołać region szerokiej niestabilności, ale niekoniecznie wojnę konwencjonalną Izrael-Iran. W tym scenariuszu duże znaczenie mają państwa trzecie. Jeśli Hezbollah zaatakuje Izrael z Libanu na większą skalę, Izrael mógłby odpowiedzieć masywnie w Libanie, co groziłoby regionalnym konfliktem, ale nadal formalnie nie byłaby. To wojna Izrael-Iran. W przypadku błędnej identyfikacji celu, przypadkowe zniszczenie jednostki amerykańskiej, atak omyłkowy na sojusznika, mogą wywołać gwałtowną reakcję i lawinę odpowiedzi. W takiej sytuacji trudniej kontrolować konflikt, a globalne mocarstwa mogą zostać wciągnięte w bezpośrednie działania. Ten scenariusz ma niższe prawdopodobieństwo, ale niesie największe ryzyko wojny szerokiej. Dlatego zarówno Izrael, jak i USA starają się unikać sytuacji, w której konflikt z Iranem trafia w obszar ich bezpośrednich baz czy paktu obronnego. Ostry monitoring, wczesne ostrzeżenia i deeskalacyjne komunikaty mają na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego wypadku. Czy możliwe są negocjacje i deeskalacja? Mimo trudności politycznych, ostatecznie obie strony mogą zostać zmuszone do rozmów pod presją wewnętrznych problemów Iranu, rosnących kosztów eskalacji oraz międzynarodowej izolacji. Wsparcie zewnętrzne, np. Chin, europejscy mediatorzy, może prowadzić do ustaleń ograniczających wzajemne ataki. W praktyce może to oznaczać odradzającą się próbę rozmów nad powrotem do kontroli nuklearnej Iranu w zamian za ograniczone ustępstwa Izraela wobec irańskich interesów regionalnych. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się mało prawdopodobne w krótkim terminie, presja wewnętrzna i spustoszenia ekonomiczne mogą skłonić stronę irańską do kalkulacji, że koszt globalnej izolacji przewyższa korzyści dalszej konfrontacji. Izrael natomiast, widząc ograniczone efekty militarnego podejścia, może uznać, że dyplomacja z wsparciem USA i partnerów daje lepszą perspektywę bezpieczeństwa. Jakie byłyby globalne i regionalne konsekwencje ewentualnej wojny wielkoskalowej? Bliski Wschód to kluczowy region dla światowych dostaw ropy. Poważne zakłócenia mogłyby wywołać gwałtowny wzrost cen energii, inflację globalną i kryzysy gospodarcze w wielu krajach. Pełnoskalowa wojna Izrael-Iran mogłaby wciągnąć USA, Rosję i Chiny w bezpośrednie rywalizacje lub pośrednie wsparcie. NATO i państwa europejskie musiałyby stawić czoła falom uchodźców i problemom bezpieczeństwa. Eskalacja może przyspieszyć rozwój programów jądrowych w innych państwach regionu, dążących do zabezpieczenia się, co w długiej perspektywie zwiększa zagrożenie proliferacją. Region doświadczyłby ogromnych zniszczeń i ofiar cywilnych, prowadząc do długotrwałych kryzysów humanitarnych, migracji i destabilizacji państw sąsiednich. Z pewnością tradycyjne sojusze uległyby zmianie, np. państwa arabskie. Normalizujące relacje z Izraelem stanęłyby przed dylematem wsparcia Izraela czy opowiadania się po stronie irańskich protegowanych. To z kolei mogłoby przekształcić mapę polityczną Bliskiego Wschodu. Podsumowanie i ocena prawdopodobieństwa. Wojna na dużą skalę bezpośrednio Izrael-Iran jest możliwa w skrajnych scenariuszach, np. błąd, przypadkowy incydent, spirala retorsji, ale obie strony mają silne motywy, by jej unikać. Groźba wzajemnego zniszczenia, koszty polityczne i gospodarcze, presja sojuszników. Najbardziej prawdopodobna jest kontrolowana eskalacja utrzymująca się w obszarze masowych, ale ograniczonych ataków powietrznych i rakietowych oraz działań proxy przy jednoczesnym wysiłku dyplomatycznym zmierzającym do uniknięcia wojny.
totalnej. Regionalne rozszerzenie konfliktu poprzez proksy i milicje proirańskie w Syrii, Libanie czy Iraku może przynieść szereg lokalnych wojen zastępczych, lecz bez formalnego wypowiedzenia wojny przez główne strony. Aby uniknąć katastrofy, kluczowe są kanały dyplomatyczne, zaangażowanie międzynarodowych mediatorów oraz odpowiedzialna postawa mocarstw wspierających każdą ze stron. Szybka wymiana informacji, mechanizmy deeskalacyjne, a także presja wewnętrzna w Iranie i zewnętrzna ze strony USA i partnerów będą decydujące. W dłuższej perspektywie bez poważnych porozumień dotyczących programu nuklearnego Iranu i gwarancji bezpieczeństwa Izraela, ryzyko ponownego zaostrzenia pozostaje wysokie. Jednak pełnoskalowa wojna jest na razie mało prawdopodobna, choć zawsze możliwa w wyniku nieprzewidzianego incydentu.